Dzień dobry, Marcin Derewońko. Jak widzimy, zbudowałem tego tutaj poloneza, przy którym stoimy. Jest to, można powiedzieć, moje drugie dziecko. Samochód, który zapamiętałem w dzieciństwie, bo od wczesnych młodych lat fascynowałem się i interesowałem się rajdami i konkretnym kierowcą, Marianem Bublewiczem. Kiedyś byliśmy na pierwszym rajdzie w 1983 roku razem z moim tatą i zobaczyłem, jak jeździ Polonez 2000, czyli jak potrafi szybko i agresywnie wchodzić w zakręty i wygrywać z takimi autami jak Renault czy Golf. I wtedy sobie już zaplanowałem sobie, że kiedyś takie auto będę miał. Ale to auto pierwsze to powstało wcześniej, bo to było auto na baterię. Polonez kupiony w kiosku Ruchu i zrobiłem takiego poloneza rajdowego. Ale jednak dalej myślałem o prawdziwym aucie. W związku z tym dążyłem do celu i dzisiaj jesteśmy przy tym aucie, które stworzyłem od podstaw sam. Interesowało mnie to, żeby mieć kiedyś auto, które jest najlepsze w Polsce pod względem wizualizacji. I tak sobie kiedyś pomyślałem, że będę miał takie auto i udowodnię, że takie auto jeździło. I powiem szczerze, że mi się to udało, bo niektóre osoby, które kiedyś były na rajdach i obserwowały mnie gdzieś na jakichś wyścigach, stwierdzały, że tu jest duch Mariana. Ale wracając do spraw technicznych, jest to samochód zrobiony z pamiątek, bo sam lakier na przykład tego auta pochodzi z Lubelskiej, tam gdzie Marian osobiście dorabiał dla zespołu Ober FSO lakier. Ten lakier jest na moim aucie. Następna sprawa, są takie elementy jak poszerzenia. Są różne poszerzenia w rajdówkach typu Polonez w dzisiejszych czasach, ale te, które tu widzimy, to są te prawidłowe. Była to ciężka droga, żeby do nich dotrzeć, ale ja je mam. Następna sprawa, felgi ATS-y też są po części oryginalne, chociaż były połamane, bo one praktycznie nie nadawały się do jeżdżenia. Ale my je spawaliśmy i takie poskładaliśmy jak puzzle. One w tej chwili są na samochodzie. Może to niebezpieczne, ale bardziej nam chodziło o to, żeby to jednak było tutaj. Drugą sprawą jest kierownica w tym samochodzie, którą nabyłem kiedyś u pewnego mechanika i też pochodzi z zespołu fabrycznego FSO, między innymi Andrzej Jaroszewicz kierował tą kierownicą, Marian Bublewicz czy Janusz Szebla. I jest ta kierownica w moim samochodzie. Następnie pasy firmy Klippa, są to pasy szwedzkie, które były zakładane do samochodów z FSO w latach 70. już. Ja w tym samochodzie je mam. Cenię sobie też szczegóły, bo te szczegóły to chyba najbardziej jazdą w tym samochodzie, ponieważ te auto, no takie drobnostki ma ważne dla mnie w samochodzie. Na przykład, zacznę od radiostacji. Radiostacja, która jest firmy Radmo Unitra, ona jest działająca, ale ją wyłączam po to, żeby się nie bawić za dużo. Taką radiostację i takie radio Unitra zespół FSO miał zamontowaną w swoich polonezach i też jest w moim aucie. Udało mi się to kiedyś zdobyć i też w tej chwili pokazuję. Następną sprawą, którą sobie bardzo cenię jako detal w moim aucie, jest sam wyłącznik prądu. Ten wyłącznik prądu jest zrobiony według homologacji z 1986 na prostej lince na uchwycie od żuka. To tak kiedyś robili. I to jest u mnie też pokazane, może wszyscy o tym nie wiedzą, ale teraz może już się dowiedzą. Następna rzecz taka istotna dla mnie w tym samochodzie, już nie mówiąc o tej klatce, klatka jest dla mnie cenna, bo jest stara, jest uboga, niebezpieczna, ale tak było. Jest tornister na dokumenty pilota, to też jest stare wszystko z tamtych lat. Już nie wspomnę o siedzeniu, to jest siedzenie, które było, jest to oryginalne siedzenie z FSO Sport. Jest odnowione, ale jest oryginalne i to też następna cenna moja rzecz w tym aucie. Jeszcze jedną bardzo sobie cenię rzecz mechaniczną w aucie, wzmocnienie tylnego mostu na szperę. Jest to oryginalna płyta po polonezie Mariana Bublewicza i Janusza Szebli. Oryginalna, powtarzam, która jest zamontowana w moim aucie, a jest po to zamontowana, żeby w razie jakich uskoków tylny most nie deformował się tak zwanego banana. To nie widać wizualnie, ale jednak most pracuje. I ta płyta oryginalna jest zamontowana w moim aucie i z tego się bardzo cieszę. Następnymi detalami, które w tym samochodzie odgrywają dla mnie bardzo ważną rolę, są na przykład uchwyty na kaski. Ciekawostka jest taka, że te uchwyty na kaski znowu skonstruował Marian Bublewicz dla zespołu FSO Sport. On to wymyślił, że bardziej będzie pod ręką.
taki kask. Następną rzeczą, bardzo istotną dla mnie, jest mocowanie tylnego koła. Jest to mocowanie tylnego koła z pasów od zwykłych pasów bezpieczeństwa bezwładnościowych, które były przerabiane i nitowane i zrobiony był tak zwany pająk. I to jest w moim samochodzie dokładnie, nawet rozmiar nitu, bo to było następną taką ważnym detalem, zapinki. W tym samochodzie są to kopie, ale dokładnie wiernie odwzorowane od oryginałów, ponieważ też miałem 2 sztuki i postanowiłem zrobić kopię. I te zapinki są zrobione znowu z zagłówków z samochodu seryjnego. Żeby zrobić jedną taką dobrą zapinkę, to trzeba poświęcić do 5 godzin. Nie? Moim planem było pokazać samochód z tamtych lat, czyli samochód, który był odpowiedni homologacji konkretnie 1986 roku. I tak też zrobiłem. Samochód jest praktycznie niedopuszczalny w rajdach dzisiejszych, ponieważ no już klatka nie pasuje i w ogóle niektóre takie, że tak powiem, przeróbki były inaczej robione niż wymogi dzisiejszej homologacji. Ale ja miałem plan jeden, zrobić auto, które jest stare, tak jakbyśmy je przenieśli w dzisiejsze czasy. Z tego jestem zadowolony i cały czas dumny. Wracając do silnika, jest to silnik faktycznie włoski, tak jak miały te rajdówki 2-litrowy, ale u mnie jest silnik seryjny. Plan był taki, żeby zrobić seryjny silnik na nowych częściach, konkretnie, żeby ten silnik jakoś mi jeździł, bo sytuacja w tamtych czasach była taka, że rajdówki, które jeździły Janusz Szedla, to praktycznie mogły mieć silniki na co dzień drugie nowe. My już tego nie będziemy mogli mieć i sobie zdaję sprawę, że taki silnik krótko wytrzymuje. No a ja troszkę chcę też jeszcze pojeździć, w związku z tym też jest zamontowana jednostka 2-litrowa od Fiata Argenty o mocy 130 koni. Auto skonstruowałem sam i sam też tym autem jeżdżę. Mam już jakieś małe osiągi, bo startuję w różnych imprezach, w wyścigach pod górę, startuję w rally sprintach, no i już podzielam się charytatywnie, ale bardzo sobie cenię zeszłoroczne zwycięstwo, praktycznie zdobyłem mistrza w klasie HR. Także auto nie tylko stoi, ale jeździ, jednak puchary w domu stoją, także to też radość jest dla mnie. Opowiem taką sytuację, dla mnie bardzo takim przeżyciem było. Był to rajd w 1986, rajd Kormora. Marian Bublewicz startował Polonezem 2000, a z ciekawości powiem, że Andrzej Koper jechał w przeciwieństwie maluchem w innej klasie. Ale to tak, to był rywal Mariana Bublewicza. Ale wracając do tematu, przeżyłem drobny wstrząs, może i szok i w ogóle. Jest start do odcinka Klewki-Kaborno, to była sobota. Podjeżdża Marian Bublewicz Polonezem na punkt kontroli czasu. Oczywiście 15 minut prawdopodobnie, już nie pamiętam, 15-20 minut oczekuje na start do OS-u. Jest pełna koncentracja tego zawodnika. Pan Rzeszkowski oczywiście stoi z kartą, po czym wsiada i Marian podjeżdża do OS-u. Stoję wtedy ze swoim tatą. Pozdrowienia od Mariana dla taty, bo machnięcie ręką było, bo zauważył nas. Jest sytuacja taka, że Polonez startuje do tego odcinka. Jest niesamowity warkot i co mnie najbardziej zszokowało, jak wystartował, to pierwszy raz pod nogami zatrzęsła mi się po prostu, nogi mi się, znaczy ziemia się zatrzęsła, w ten sposób powiem, po prostu byłem zszokowany taką sytuacją, żeby samochód z takim odejściem spowodował, żeby się ziemia zatrzęsła. Po prostu szok.
Nazywam się Jacek Bogucki. Sportami samochodowymi i rajdami interesuję się od 15 roku życia. Pamiętam czasy startów Mariana Bublewicza, kiedy w rajdzie Kormoran 83 po raz pierwszy widziałem w akcji w Olsztynie. Na górę były odcinki specjalne. Pamiętam też Poloneza 2000, który w tamtych czasach jeździł i wygrywał z samochodami zachodnimi. Marian Bublewicz był bardzo wyróżniającą się osobą, ponieważ bardzo czasowo odstawał od innych zawodników na koniec każdego rajdu. Było wielkie zainteresowanie Marianem Bublewiczem, no i bardzo mi to odpowiadało jako młodemu człowiekowi dorastającemu na początku swojej drogi życiowej. To dzięki Marianowi zaraziłem się sportami samochodowymi. Bardzo się też cieszę, bo to jest moje takie odstresowanie od codziennej pracy. Jeśli chodzi o osobę Mariana Bublewicza, to po prostu zaimponował mi swoją osobą, a zaimponował mi tym, że po prostu był człowiekiem, który no można być, był taki normalny, potrafił z każdym porozmawiać, uśmiechnąć się, nie zadzierał, można powiedzieć, nosa, no a jednocześnie osobą już sławną, medialną i naprawdę potrafił w Polsce dobrze namieszać, jeśli chodzi o rajdy samochodowe. Przecież wiadomo, że był mistrzem Polski, wicemistrzem Europy. No a że miałem okazję być blisko Mariana, czyli można tak powiedzieć od kuchni, ponieważ tata pracował z Marianem, to jeździłem, wymuszałem to, można powiedzieć, na tacie, później wieczorem, byłem wtedy młodszy, żeby wozić kanapki do pracy, ale tylko po to, żeby Marian Bublewicz pomyślał na pewno, żeby mnie odwieźć do domu. I tak w ten sposób byłem blisko i widziałem, i rozmawialiśmy, i jeździliśmy, także nie da rady inaczej. Prowadzę zakład mechaniki pojazdowej i tutaj może się pochwalę trochę, bo zakład już jest od 1959 roku. Zapoczątkował to wcześniej starszy pan, później mój tata, ale do czego zmierzam? Do tego warsztatu w latach 60. bodajże Marian Bublewicz przychodził na podglądanie niektórych sztuczek takich blacharskich czy mechanicznych i to jest też tak jakby taki duch tutaj, że ten człowiek powiązany praktycznie, ja powiązany z nim, tutaj przychodził na pierwsze swoje kroki w zawodzie, że to tak, to jest takie miłe. To nie jest tylko sam samochód czy tam ten kombinezon. Mam kolekcję kombinezonów, które panowały w tamtych latach, czyli kierowców w Mistrzostwach Polskich, którzy jeździli Mariana Bublewicza, mam Janusza Szerli kombinezon, mam pana Radeckiego i to jest jakby też ukłon z mojej strony w przeszłość i pokazanie, że mieliśmy dobrych kierowców, no i jednak oni żyją w nas.